Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale My Cups and Cakes. W moim dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić tort SpongeBob. 100 grams of wheat flour. This is my tasty cooking show. Do zrobienia tego tortu wykorzystuję mój super soczysty biszkopt waniliowy o średnicy 18 cm, który piekę 2 razy, żeby zrobić tort na około 10 osób. A do napełnienia wykorzystuję krem truskawkowy i teraz pokażę Wam, jak go przyrządzić, tylko najpierw idę upiąć burzę. Do kremu truskawkowego potrzebuję 500 g truskawek, ja mam tutaj truskawki mrożone, 100 g cukru, szczyptę soli, 45 g skrobi ziemniaczanej, 3 żółtka i na później, jak już krem wystygnie, 300 g masła. W związku z tym, że mam truskawki mrożone, najpierw stawiam je na kuchence i lekko je podgrzewam. W międzyczasie dodałam jeszcze 2 łyżki wody, żeby truskawki od spodu nie zaczęły się przypalać. I jak już truskawki się rozmarzły, dodaję do nich resztę składników poza masłem. Dosypuję cukier, sól, skrobię ziemniaczaną. Krótko mieszam i jeszcze żółtka. I teraz gotuję truskawki z wszystkimi składnikami tak długo, aż zgęstnieją. Podczas gotowania cały czas je mieszam, żeby od spodu nie... przewarły. Że moje truskawki są gotowe, wiem wtedy, jak zaczynają się podczas mieszania oddzielać od spodu. I do tego kremu lepiej jest zrobić troszeczkę gęstsze truskawki niż za rzadkie. Jak widać, mój krem już robi się bardzo gęsty. Widzicie to? Teraz mój krem jest gotowy. I teraz przekładam go do osobnej miseczki. Przykrywam go szczelnie folią spożywczą, żeby nie zrobiła się na kremie skórka. I odstawiam go do całkowitego wystygnięcia. Dopiero jak krem całkowicie wystygnie, mogę go połączyć z masłem. Mój krem truskawkowy już całkowicie wystygł i teraz mogę zabrać się za przyrządzanie właściwego kremu z masłem. I do tego najpierw ucieram masło na puszystą masę przez około 5 minut. I po 5 minutach mam masło ubite na puszystą masę. Teraz dodaję do masła po łyżce mojego kremu truskawkowego i co chwilę mieszam. I zaraz zobaczycie, że jest to trochę mozolna robota, ale na koniec smakuje pysznie, więc warto. Jak widać, im więcej kremu truskawkowego dodaję, tym bardziej klejąca robi się masa i tym trudniej jest ją wymieszać. Dlatego mikser. Bardzo ważne przy mikserze, nie robimy tak, jak jeszcze widełki są włożone, tylko najpierw wyciągamy widełki, obtrzepujemy i na koniec usuwamy resztę masy, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że w pewnej chwili, jak widełki są włożone, podczas usuwania przez przypadek włączymy mikser, wiemy, co się wtedy stanie. Dlatego zawsze najpierw widełki wyciągamy. Krem przekładam do worka cukierniczego ze stosunkowo dużą tylką i mogę zabrać się za napełnianie. Najpierw wyrównuję i przekrajam moje biszkopty na pół, to znaczy z 2 biszkoptów robię 4. Im bardziej się spieszę, tym bardziej nierówne wychodzą moje biszkopty, ale jest ok, damy radę. Teraz biorę mój podkład, smaruję go niewielką ilością kremu.
Nakładam pierwszy biszkopt, który polewam obficie herbatą. Nakładam krem, dodaję trochę drzemu i następny biszkopt. Polewam herbatą, krem, drzem. Trzeci biszkopt, herbata, krem, drzem. I czwarty biszkopt, który już tylko polewam herbatą. I teraz wstawiam mój napełniony tort na około 2 godziny do lodówki, żeby krem mógł stężeć i żebym mogła wygodnie dociąć krawędzie, boki i wyrównać biszkopt na wierzchu mojego tortu. Po całkowitym schłodzeniu zabieram się za przygotowanie mojego tortu pod masę cukrową, to znaczy najpierw docinam ewentualne nierówności nożem, a następnie pokrywam tort polewą czekoladową i zawsze pokrywam go co najmniej 2 warstwami polewy, to znaczy pierwsza warstwa służy do związania okruszków, a druga warstwa służy do wygładzenia powierzchni pod masę cukrową. Do przyrządzenia mojej polewy użyłam 200 g śmietanki 30 i 600 g białej kuwertury. Po całkowitym schłodzeniu pierwszej warstwy zabieram się za nakładanie drugiej warstwy mojej polewy, a SpongeBob z Patrykiem stwierdzili, że będą mnie obserwować, czy dobrze to robię, czy będzie równo. Także jakby coś, to będzie na nich. Jak widzicie, nakładam dość SpongeBob. Tak się nie mówi sporu. No co ty gadasz? Jak widzicie, nakładam dość sporo polewy, ponieważ wtedy wyrównanie jest o wiele łatwiejsze. Równo, jeszcze nie do końca, ale już prawie. Teraz wstawiam mój tort jeszcze raz do lodówki, jeszcze raz go schłodzę i na sam koniec już bardzo miękką polewą wyrównam malutkie ubytki i malutkie nierówności. I będzie idealnie. Tak, chłopaki? Powiedzieli, że tak. I teraz jeszcze usuwam ostatnie nierówności bardzo miękką polewą, bo jak wiemy, ja się lubię z moimi tortami pieścić. To znaczy moje torty pieścić? Nie. Moje torty dopieszczać? SpongeBob, tak się nie mówi, nie przy ludziach. Dopieszczony tort wstawiam z powrotem do lodówki, a czas chłodzenia wykorzystam do pokazania Wam, jak zrobić figurkę SpongeBoba i Patryka i dekoracji tortu. Do zrobienia SpongeBoba w pierwszej kolejności z brązowej i białej masy cukrowej do robienia kwiatków i figurek robię spodnie oraz koszulę. Nie zapominam oczywiście o kołnierzyku, który wykonuję z 2 małych białych trójkątów i o czerwonym krawacie, który sięga aż po same spodnie. Następnie czarnym pisakiem spożywczym maluję pasek i robię nogawki z 2 małych kulek brązowej masy cukrowej. Z żółtej masy wykonuję głowę SpongeBoba, której kulkowym narzędziem nadaję kształty gąbki. Za pomocą szablonu wydrukowanego z internetu sprawdzam, czy proporcje mojej figurki się zgadzają. Często właśnie takie szablony są bardzo pomocne, żeby nie zrobić na przykład za dużej głowy lub za małych oczu, co w efekcie wygląda bardzo komicznie. I wierzcie mi, przynajmniej w moim przypadku zazwyczaj kończy się wyrzucaniem elementów albo nawet całych figurek i wykonaniem ich od nowa. Potem najpierw przed naklejeniem uśmiechu, zębów i języka wstępnie modeluję uśmiech, żeby właśnie nie tak bardzo wyglądał jak naklejony, tylko bardziej naturalnie.
Robię oczy, rzęsy i policzki, które po części maluję i konturuję niebieskim i czarnym barwnikiem spożywczym w pudrze, który rozpuszczam w niewielkiej ilości spirytusu. It's the dream. Na koniec jeszcze robię nogi i ręce, przy czym nogi robię na drucikach florystycznych, ponieważ są na tyle cienkie, że podczas przenoszenia istniałoby duże ryzyko, że moje nogi się po prostu połamią. Ale bardzo ważne jest przy tym, żeby podczas podawania tortu właśnie pamiętać o tych drucikach, żeby żadne dziecko ich przez przypadek nie połknęło. Można też oczywiście darować sobie druciki i nogi położyć po prostu bezpośrednio na tort. I generalnie moja figurka SpongeBoba jest gotowa. Figurka Patryka jest trochę łatwiejszą figurką do wykonania i najpierw z jasno-zielonej masy robię mu shorty, a następnie z różowej masy kształtuję nogi i robię jego ciało. Pamiętam przy tym o tym, żeby odpowiednio uwydatnić jego brzuszek i żeby zrobić mu oczywiście pępek. Na koniec jeszcze robię oczy i brwi, które po części konturuję czarnym barwnikiem spożywczym, a fioletowym barwnikiem maluję jeszcze kwiaty na shortach Patryka, żeby Patryk wyglądał zacnie. It's the dream. I w ten sposób też figurka Patryka jest gotowa. Oczywiście bardzo cieszyłabym się z komentarzy, czy podoba Wam się moja wersja SpongeBoba i Patryka z masy cukrowej. Ostatecznie jeszcze wykonuję kilka dekoracji z masy cukrowej, które będę mogła później przykleić na torcie. Także dekoracji jak zielone algi, żółte korale, różowe muszelki, brązowe kamyczki i białe bąbelki. A po pokryciu tortu niebieską masą cukrową, którą rozwałkowałam do grubości około 0,5 cm, wreszcie mogę zabrać się za moją ulubioną czynność, za dekorację i za naklejanie wszystkich poprzednio przygotowanych elementów z masy cukrowej. Dodatkowo jeszcze wpadłam na pomysł, żeby zrobić kilka fal z jasno-niebieskiej masy do robienia kwiatków i figurek, żeby mój podwodny świat SpongeBoba i Patryka wyglądał jeszcze ciekawiej. It's the dream. Oczywiście do zrobienia takiego podwodnego świata SpongeBoba i Patryka możecie też wykorzystać różne inne dekoracje, jak na przykład muszelki innego kształtu, inne kolory. Nadawałyby się do tego również też na przykład jelly beansy jako kolorowe kamyczki. Więc tutaj generalnie możliwościom i Waszej fantazji nie ma granic. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój tutorial. I Wasza opinia jest oczywiście dla mnie bardzo ważna, więc podzielcie się nią ze mną w komentarzach.
I oczywiście, jeżeli podobał Wam się mój tutorial, to polubcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w moim następnym tutorialu. Aha, i jak macie dla mnie jakieś tortowe wyzwanie, to napiszcie je w komentarzu, a postaram się mu sprostać. Oh, yeah.